To jeden z tych albumów, z których sączy się wściekłość, zło i nienawiść w najczystszej postaci. To manifest buntu i całkowitego oddania się siłom ciemności. A dzisiejszym albumem jest Dark Funeral Vobiscum Satanas. Przypomnijmy, Dark Funeral zostaje założony w stolicy Szwecji, Sztokholmie w 1993 przez dwóch gitarzystów, nieżyjącego już Black Moona oraz Lorda Arimana. Rok później wydają fenomenalną epkę Dark Funeral dla No Fashion Records, na której to coverze widnieje logo zespołu zaprojektowane przez Tobiasa Siddegarda z Necrophobic, które w późniejszym czasie zostaje trochę zmodyfikowane. W 1996 wydają genialny debiut pod tytułem The Secrets of the Black Arts, opisywany na kanale. Zaś w 1998 wychodzi kolejny długograj pod tytułem Vobiscum Satanas, który również uważam jest wart uwagi, a na którym to skład w stosunku do debiutu znacznie się zmienił. Ostał się jednak Ariman, który notabene swoją ksywę zaczerpnął od staroperskiego bóstwa złego ducha, kłamcy. Pomimo przetasowań kierunek zespołu nie uległ zmianie i nadal prezentuje bezlitosną, pełną siarki muzykę, choć nie zabrakło kilku urozmaiceń. Vobiscum Satanas to klasyk zniszczenia i ekstremy, a przy tym bardzo chwytliwy i wpadający w ucho. Już od pierwszych sekund miażdży twoje bębenki uszne gradem totalnego dźwięku. Tremola kąsają straszliwie, niczym rozszalałe hieny wypuszczone nocą na żer, na niespodziewającą się niczego ofiarę. To nawiedzona, wściekła jadka, której doświadczasz również dzięki niekończącym się blastom, a Emperor Magnus Caligula opętańczo drze ujadarę, opluwając ciebie zatrutą krwią. Album natychmiast mnie przekonał swoją intensywnością oraz licznymi diabelskimi melodiami, które powodują, że płyta jest niesamowicie przystępna. Kupiłem kasetę, która na długo zagościła w moim Walkmanie. Tutaj nie ma wypełniaczy, to same ogniste hiciory, które łypią spod oka na ciebie, abyś nie ważył któregokolwiek pominąć. To 35-minutowy wicher szwedzkiej destrukcji, której niewątpliwie pomogła świetna, gęsta produkcja Tad Greena. Atmosfera krążka nawiązuje do debiutu, jest żałobna i smutna, zaś teksty plują w twarz wszystkiemu, co święte, niemal wyłącznie poświęcone są szatanowi. Masywne brzmienie krążka sprawi, że w tym całym blackowym obłędzie odnajdziesz ducha defu, a to spowoduje, że wsiąkniesz album bez zbędnych ceregieli. Album jest spójny z nielicznymi zmianami temp, patrz na przykład utwór tytułowy, gdzie całość na chwilę zwalnia. Ten zespół nie szuka innowacji ani wybitnych eksperymentów. Włączając płytę wiesz, że tutaj słowem przewodnim będzie black metal oraz szatan teraz i zawsze. To posłuchajmy teraz fragmentów tego czysto szatańskiego wyziewu. Album rozpoczyna utwór Ravena z Trigo i Morty i od razu zostajemy poczęstowani ścianą blastów oraz nawiedzonych tremoli. Apokaliptyczny, wściekły wokal podkreśla mroczną aurę utworu. Czujemy czarną otchłań, zaś szybkie tempa powodują, że kto senny zaraz się rozbudzi. To inwokacyjna pieśń przywołująca demoniczną boginię. Enraged by Evil wydaje się jeszcze bardziej nawiedzony i bezlitosny niż poprzednik, a gitary i perkusja podgryzają twoją duchowość z prędkością światła. Świetny refren na długo zapadnie w pamięć niejednemu maniakowi. To manifest całkowitego oddania się złu, a szatan przybiera tu rolę Boga, Ojca oraz Przewodnika. Utwór tytułowy to chwila zwolnienia ze złowrogą, grobową atmosferą. Wokal jest miarową melorecytacją, zaś hipnotyczne riffy zamrażają nasze serca w lodowe bryły. To bluźnierczy hymn, którego celem jest zniszczenie chrześcijańskiego porządku świata i zbudowanie nowego, opartego na mocy ciemności. Właściwy krążek zamyka Ineffable King of Darkness. Mamy tu powrót do wściekłości oraz totalnego zniszczenia, zaś opętane krzyki mieszają się z niskimi pomrukami. Skóra cierpnie, a szaleńcze tempa zabijają w tobie chęć życia. Tekst jest wyrażeniem chęci połączenia się z szatanem, odrzucając wszelką moralność oraz religię.
rzut okiem na okładkę i wkładkę. Cover przedstawia rozmazany w ruchu pysk wielkiego diabelskiego psa, który rzuca się na nas, by przegryźć tętnicę. Wielu osobom nie do końca przypadł do gustu ten cover, ja zaś uważam, że świetnie ilustruje furię zawartą w muzyce. Po lewej logo zespołu, niżej tytuł albumu. Moje wydanie jest Century Media z 2013 roku, zawierające dodatkowe 4 utwory koncertowe. Wkładka oczywiście jest w tonacji czarnej, na której wszystkie informacje wypisano srebrną czcionką. Rozpoczyna je mroczne foto hordy z biografią, na kolejnej rozkładówce kolejne foty i dalsza część bio. Następnie umieszczono teksty utworów poprzeplatane fotkami. Wkładkę zamyka strona z wymienionymi tytułami utworów, niżej informacje gdzie i kiedy album nagrano, podano producenta, stronę www zespołu oraz logotypy firm współpracujących. Na krążku CD widzimy fotę zakrwawionych muzyków z halabardami i mieczami, jak przystało na prawdziwych wojowników. Na stronie zamykającej pudełko widnieje logotyp zespołu, niżej tytuły utworów, logo Century Media, a po prawej i lewej wydrukowano foty muzyków z ksywami oraz obsługiwanym instrumentarium. Wobiscum Satanas to czyste bluźnierstwo, black metal w jego najbardziej ekstremalnej formie. To destrukcja i zniszczenie dokonywana przez 4 nawiedzonych demonów. To apokalipsa, która trwa do dzisiaj. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!